Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj taki produkt ad hoc, czyli temat, który wskakuje z biegu. Pracuję właśnie przy konstrukcji kolejnej drukarki typu Voron. Voron 01, czyli taka usprawniona wersja mojego poprzedniego modelu, a w moich rękach taki oto produkt. I teraz jestem ciekaw, jak byście to nazwali. Na stronie producenta, czy we wszystkich katalogach jest to opisane jako szczypce dla elektroników. No, moim zdaniem są to obcinaczki. No ale nie będę się tutaj kłócił. W sumie nic więcej oprócz obcinania to urządzenie nie potrafi, więc raczej są to obcinaczki, ale dobra, skoro jest to nazwane jako szczypce dla elektroników, to niech tak pozostanie. Temat ważny, bo pracując przy takiej małej elektronice, precyzja jest bardzo ważna. I wielokrotnie zdarzyło mi się, że jednak te obcinaczki, ja będę mówił, dobra, obcinaczki, szczypce, którymi się posługiwałem wcześniej, nie do końca mnie satysfakcjonowały. Tutaj są moje jedne chyba z najbardziej ulubionych, które katuję od wielu lat i sprawdzają się doskonale. No i oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to miejsce, czyli tam, gdzie obcinamy materiał, mamy sfazowane z jednej strony i z drugiej strony. I przez to oczywiście nie jesteśmy w stanie dojść bezpośrednio do końca materiału, jak gdyby, tylko tutaj powiedzmy jest to, nie wiem, milimetr. Tutaj moje jeszcze drugie obcinaczki, szczypce do obcinania. A tutaj są jeszcze z większą siłą, możemy tutaj działać, a w tych jest to zrobione tutaj zupełnie na płasko. Czy tak zupełnie? No nie do końca, ale zanim Wam pokażę zbliżenia, jeszcze tylko zwróćcie uwagę oczywiście na tą rękojeść kompozytową, czyli tutaj mamy dwa materiały. Jest jeszcze wersja EDS, taka, która nie przewodzi ładunków, i jest jeszcze jedna wersja tych szczypiec, które tutaj Wam pokazuję. Tutaj mamy twardość tego ostrza 54 Hz, a jest jeszcze wersja w kolorze czarnym. Tutaj jest inox, tam jest wersja ze stali chirurgicznej i tam jest 60 bodajże chyba 5 czy 64 Hz, więc jeszcze 10 Hz więcej. Ta wersja, którą ja mam, to jest chyba taka ostatnia, która jest jeszcze przedłużona. Tutaj rękojeść o 15 mm. Mamy wtedy stabilniejszy chwyt, nawet jak ktoś ma większe dłonie, to jest w stanie tutaj objąć jakby tymi dłońmi całość. Nie jest to za krótkie. No i oczywiście ta sprężyna otwierająca, czyli szczypce zawsze są w pozycji otwartej. Tniemy, a później one się samoczynnie otwierają. Tutaj jest taki pin ograniczający jeszcze ten ruch. A teraz zbliżenia, bo to jest bardzo ważne, żeby pokazać Wam to super dokładnie. Dobra, zacznijmy od takich zbliżeń i teraz zwróćcie uwagę na to miejsce, czyli połączenie tych dwóch szczęk. Tak, teraz będzie widać to bardzo dokładnie. Zwróćcie uwagę na to, że te szczęki tak naprawdę nie schodzą się perfekcyjnie. I pierwsza myśl dla osób, które kupiły takie szczypce, że tutaj to powinno być idealnie zlicowane, prawda? Okazuje się, że firma Knipex stwierdziła, że jednak te mikroskopijne przesunięcie, bo tam jest chyba 0,2 mm to przesunięte, pozwoli na precyzyjną pracę, a szczęki nie będą się schodzić, przez co nie będą się tępić. Czyli te szczęki nie będą same siebie niszczyć. Czy tak faktycznie jest? Zaraz się przekonamy. I tutaj jeszcze zobaczmy z drugiej strony, jak to wszystko wygląda. Myślę, że w tej jakości mile się to będzie oglądało, prawda? No całość wykonana mega estetycznie, tutaj absolutnie nie ma się czego doczepić. I może jeszcze z tej strony zobaczcie na ten czubek, że faktycznie
te ostrza razem, szczęki zaciskają się idealnie do samego końca, a tam na dole jest to faktycznie perfekcyjnie spasowane. To co tniemy? Na początek coś, słuchajcie, prostego i łatwego, co myślę, że wielu z Was przeżyło takie sytuacje. Weźmy sobie tutaj naszego pacjenta, tak? Zaciskamy naszą trytytkę i teraz użyjemy tradycyjnej metody, czyli obcinam i zostaje nam to piękne miejsce. Piękne miejsce, które myślę, że wkurza nie tylko mnie, ponieważ te krawędzie tutaj są piekielnie ostre. Ile osób porysowało się z Was o te źle zacięte trytytki? Myślę, że nie jestem w tym odosobniony. No jest to po prostu dziadostwo pierwszej klasy. Dobra, a teraz dotniemy sobie prawidłowo, czyli właśnie tymi szczypcami, które robią to zdecydowanie lepiej. Obcinamy. No i zobaczcie, jest to zlicowane absolutnie. Nie ma tutaj żadnej części, która wystaje. A oczywiście trytytka nadal trzyma prawidłowo. Nie jest ucięta tutaj zbyt głęboko. Elegancja Francja, nie? No oczywiście, jeśli będziemy chcieli to przeciąć, czyli uwolnić, żaden problem, również sobie tutaj poradzimy. Więc to jest pierwsza rzecz, którą pokazują również producent pokazuje na filmach, bo normalnymi szczypcami, normalnymi obcinaczkami tego nie zrobicie, tylko muszą być one w ten sposób zlicowane. Teraz weźmy sobie coś grubszego. I tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na to miejsce, czyli mamy opisane te szczypce, czyli maksymalny zakres cięcia 2,1 mm w miedzi, a w żelazie 1,2 mm. Również tutaj macie ten symbol, więc w razie czego, jeśli będziecie chcieli sprawdzić jakieś parametry techniczne w katalogu, na wszystkich produktach jest to zawsze wybite. Tutaj mam link, chyba 3x1,5. Zobaczymy, czy sobie poradzi z taką grubością. Widzicie, że ja tutaj no już mam problem nawet ze szczękami, żeby to chwycić, ale bez problemu jestem w stanie to uciąć. Oczywiście wkładamy jak najgłębiej się da. Obcinam i jest ok. Dobra, mamy tam 3x1,5 w miedzi, więc spokojnie możemy z takim materiałem pracować. Wiele lat je używam i nadal śmigają. Usuwamy. Dobra. No i teraz tak. Cięcie wszystkich żył w takiej grubości absolutnie nie będzie stanowiło tutaj najmniejszego problemu. I to cięcie jest super czyste. Absolutnie żadnego wysiłku. Tniemy. Super sprawa. No a teraz zobaczmy coś trudniejszego. Spróbuję to rozdzielić. No i zobaczymy, jak sobie poradzi z pojedynczymi żyłami przy tej grubości, nie? To co? Tniemy. Proszę bardzo. Myślę, że jestem to w stanie robić naprawdę z precyzją chirurga. Genialne, nie? No i widać tam na szczękach te mikrocząstki miedzi. Robi to naprawdę super precyzyjnie. Mnie ciekawi jeszcze jedna sytuacja, kiedy mamy przewody tej grubości, to też widziałem właśnie na jakimś filmie, położone na czymś i czy jestem w stanie to chwycić należąco przy tej grubości tego przewodziku.
Mamy przewód położony, no i próbujemy teraz to uciąć. Zobaczymy, czy się uda. Tada! Słuchajcie, żadnego wysiłku. Jesteście w stanie ciąć praktycznie przy powierzchni tego drutu. Genialnie, genialnie. O to mi właśnie chodziło. Co powiecie na to? Myślę, że robi robotę, nie? To może coś jeszcze. Tutaj bardzo specjalistyczny przewód stosowany przeze mnie w drukarkach z Helu Kabel. No to jest piękna sprawa. Piękna sprawa, naprawdę jak to się pracuje tym narzędziem. Bajka. Przewody te są specjalistyczne dlatego, że drukarka ma bardzo szybkie ruchy, bardzo dużo tych ruchów oraz temperatura w komorze sięga 50-60 stopni, więc ten przewód ma być po prostu ciągle elastycznej formie, że tak powiem, i tak się one spisują. Dobra, słuchajcie, nie będę chyba przedłużał. Takie oto cążki, chciałem powiedzieć, obcinaczki, czy też szczypce specjalistyczne dla elektryków u nas sobie pracują i link tradycyjnie w opisie. Do zobaczenia już wkrótce. Zabieram się do pracy. Na razie, cześć.